Siemanko, dzisiaj będzie kolejny poradnik szyciowy, więc od razu przechodzimy do maszyny. Dzisiaj lamowanie na maszynie płaskiej. Mam tutaj kilka lamowników. Na każdym z nich jest oznaczenie. Interesuje nas ten drugi wymiar, czyli 26 mm, 36 mm, 50 mm. Są różnej wielkości te lamowniki. I 50 mm to jest szerokość tkaniny, która wchodzi do lamownika. To, co otrzymujemy na końcu, jest zazwyczaj dostępne w sklepach, gdzie kupujemy lamownik. Jest tabelka, gdzie mamy wymiar taśmy, którą wkładamy, oraz szerokość lamówki, którą otrzymujemy po zszyciu. No i teraz te lamowniki możemy też podzielić na dwa rodzaje, czyli lamownik, który składa na 4, tak jak jest tutaj. I w każdym z tych trzech po prostu ta tkanina jest zawijana tak i potem dopiero jest przeszywane. Tak jak to widać tutaj. I są też lamowniki zawijające na 2. Czyli możemy użyć taką taśmę jodełkową albo jakąś inną lamówkę, którą używaliśmy w poprzednim filmie z lamowania, albo możemy wyciąć pasek z tkaniny i oprzeć to, tak jak teraz, lamownikiem, który składa to jeszcze dodatkowo na pół. No i kupując ten lamownik, oczywiście jest tutaj trochę więcej zabawy, bo oprócz takiego lamownika dostajemy dodatkową stopkę. To jest taka półstopka oraz ząbki w zestawie z każdym lamownikiem. No i teraz musimy to wszystko zamontować do maszyny, więc pokażę Wam, jak to zrobić. Maszyna oczywiście wyłączona. Możemy najpierw wyjąć igłę, żeby niechcący się nie dziabnąć, jak będziemy to wszystko odkręcać. Na początku zdejmuję stopkę, wyjmuję bębenek ze szpulką. Teraz odkręcam te dwie śrubki. Następnie odkręcam śrubki od ząbków. Przy okazji się wyczyści. I teraz montuję ząbki. Każdy taki lamownik dostajemy z taką szmatką, z próbką naszytej lamówki. Więc to jest taka też dla nas informacja, czy to jest to, co chcemy otrzymać. Teraz montujemy płytkę razem z lamownikiem. Możemy teraz jeszcze pokręcić, zobaczyć, czy te ząbki nam nie trą o tą płytkę. Zazwyczaj można to jeszcze minimalnie wyregulować. To jest bardzo minimalna regulacja, ale jeśli poluzujemy te śrubki, to zazwyczaj jest taki mały luz, żeby ewentualnie przesunąć te ząbki w lewo lub w prawo.
Tutaj jest wszystko ok. Lamownik zamontowany, więc pozostała tylko stopka. Sprawdzamy, czy wszystko trafia. Lamownik mamy zamontowany, ząbki, stopkę też. Dodatkowo w każdym lamowniku mamy jeszcze tutaj śrubki. Służą one do regulacji całego lamownika, jak on ma być mocno pochylony w górę lub w dół oraz jak ma być tutaj wsadzony w tą płytkę. Jak widać, aktualnie on mocno wystaje poza płytkę, a jak zerkniesz tu, to mam go wpuszczonego jakby w obręb tej płytki i w obręb ząbków, które wystają z tej płytki. Tak, żeby jak najmniejszy był ten skok lamówki razem z tkaniną, która wchodzi pod stopkę. Tak, żeby w miarę płynnie to wchodziło, a nie było tak i później jest nagły taki uskok i dopiero to wchodzi pod stopkę. Jesteśmy tutaj mocno ograniczeni, jeśli chodzi o grubość tkaniny, którą będziemy używali na lamówkę oraz grubość tkaniny, którą będziemy lamowali. Musimy stosować dość cienkie tkaniny, miękkie, tak żeby to się łatwo składało. Wkładamy to w ten sposób. Najpierw góra, później drugie ucho, trzecie, czwarte, piąte. Ścinam ten materiał na skos, tak żebym miał czubek. I podobnie jak w poprzednim lamowniku, mamy tutaj znowu szczelinę, dzięki której możemy pchnąć tą tkaninę, żeby ona wyszła po drugiej stronie. Otrzymujemy coś takiego. No i mogłoby się z początku wydawać, że ten lamownik źle to złożył, ponieważ zamiast podwinąć do środka, no to wywinięcie mamy na górę. Ale my to składamy. I wciskamy to pod stopkę. I jak widać, wszystko już jest ok. Podnoszę stopkę. Wkładam tkaninę w lamówkę. Staram się jak najgłębiej. I przyszywam. Cały czas utrzymuję tą krawędź tkaniny, żeby była w tym kanałku. Tak to wygląda. Od drugiej strony jeszcze jedna lamówka. Teraz spróbujemy lamować filc. To jest 4 mm filc. W ogóle ciężko wchodzi w ten lamownik. Jak widać, maszyna dała radę to przeszyć bez problemu, ale efekt lamowania jest bardzo słaby. Ta lamówka prawie w ogóle się nie złapała. Ogólnie ta grubość tego materiału jest za duża do tego lamownika, żeby to ładnie nam wyszło. No i w kolejnym odcinku pokażę Wam mój sposób, który używam. Nie jest do tego potrzebna maszyna cylindryczna, nie jest do tego potrzebny lamownik. Wszystko wykonamy na najzwyklejszej maszynie z pojedynczym transportem.
Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!